Witajcie kochani! Podczas urlopu mieliśmy okazję spędzić 3 dni w Zakopanem. W tym filmie pokażemy Wam, jak aktywnie spędzić czas w stolicy Tatr, które restauracje udało nam się odwiedzić oraz jak można w pełni wykorzystać taki krótki pobyt. W hotelu, który wybraliśmy na nasz pobyt, możemy zameldować się dopiero od 16:00, więc aby nie tracić czasu, na początek pojechaliśmy na stok narciarski Małe Ciche. Podczas naszego pobytu jest to jeden z nielicznych otwartych stoków na Podhalu. Mimo braku zimy, Małe Ciche oferowało główny zjazd pod kolejką krzesełkową, wyciąg orczykowy przy górnej stacji oraz wyciąg taśmowy przy dolnej stacji. Małe Ciche zapewnia nam nie tylko piękne widoki, ale także świetne warunki zarówno dla początkujących, jak i bardziej zaawansowanych narciarzy. Działają tu szkółki narciarskie, wypożyczalnie sprzętu oraz punkty gastronomiczne serwujące regionalne potrawy. Jest to świetne miejsce na aktywny dzień na stoku, a parking dla narciarzy jest tu darmowy. A oprócz tego znajdziemy tu fantastyczną atrakcję, czyli Skywalk Serce Poronina, który jest idealnym uzupełnieniem pobytu tutaj. Obiekt ten działa cały rok, a godziny otwarcia zależą od sezonu. Skywalk to długa na około 854 metry ścieżka w koronach drzew, prowadząca stopniowo w górę po lekkim nachyleniu i oferująca wyjątkowe widoki na Tatry i Podhale. Ścieżka zaprojektowana jest tak, aby była przyjazna dla rodzin z dziećmi, osób starszych, a także ludzi poruszających się na wózkach. Przejście jest dość szerokie, a trasa stosunkowo łagodna. Znajdziemy tu także elementy przypominające plac zabaw w koronach drzew, np. podwieszane siatki. Spacer kończy się na dużej platformie widokowej, w tym jednym z największych szklanych tarasów w Europie. Mamy stąd idealny widok na góry oraz stok narciarski. Możemy zrelaksować się tutaj, ciesząc pięknymi krajobrazami. Dodatkowo świetną opcją na zakończenie zwiedzania jest możliwość zjazdu jedną z 2 zjeżdżalni. Podsumowując, Skywalk to nie tylko punkt widokowy, ale połączenie spaceru wśród drzew, rodzinnej zabawy i niesamowitych widoków. Po kilku godzinach aktywnego spędzania czasu nadszedł moment, aby zameldować się w hotelu. Na nasz pobyt wybraliśmy Bachleda Hotel Kasprowy, zlokalizowany obok Polany Szymoszkowej. Jest to 4-gwiazdkowy hotel z klimatycznymi wnętrzami i pięknym widokiem na góry. Hotel oferuje nie tylko luksusowe lobby, ale także przestronne pokoje, pyszne jedzenie, a także szeroką ofertę spa i możliwość relaksu w strefie aqua. Jest to hotel przeznaczony zarówno dla osób dorosłych, rodzin z dziećmi, jak i osób przyjeżdżających tu ze zwierzakami. Każdy znajdzie tu coś dla siebie. Dla najmłodszych jest strefa zabaw, a dla aktywnych siłownia. Jeśli chcecie zobaczyć, jak ten hotel wygląda dokładnie i co oferuje, znajdziecie szczegółowy film na naszym kanale, a link do niego zostawimy w opisie. Za nami już pierwszy dzień. Byliśmy na stoku, wiecie jaki hotel wybraliśmy, a teraz nastał wieczór i postanowiliśmy odwiedzić restaurację, którą uwielbiamy tutaj w Zakopanem, czyli Gwarno. Jest ona zlokalizowana pod dolną stacją kolejki na Gubałówkę i teraz idziemy do środka, zjemy tam kolację i pokażemy Wam, co możecie tam dostać i w jakiej cenie. Tutaj jest dolna stacja kolejki na Gubałówkę, a tutaj wejście do restauracji Gwarno. Spójrzcie, tutaj mamy przez okno taki widok. Udało nam się właśnie dostać stolik tutaj przy oknie z widokiem na dolną stację Gubałówki. Sami zobaczcie. A teraz pokażę Wam, co tutaj możecie dostać w karcie. I tak jak widzicie, tutaj na początek możemy sobie wybrać na przykład regionalny serek ze słodką żurawiną, 2 sztuki za 14 zł. Mamy tutaj moskol pieczony za 32 zł. Możemy tutaj również zjeść żurek podhalański w cenie 21 zł. Jako przekąski mamy na przykład frytki bacowskie w cenie 24 zł. Są bardzo dobre, już mieliśmy okazję je tutaj właśnie spróbować. Mamy tutaj również chlebek wiejski ze smalcem i ogórkiem kiszonym w cenie 24 zł. Na przystawkę możemy zamówić sobie tatara w cenie 58 zł. Jest to tatar z polędwicy wołowej. Sałatka Cezar za 46 zł. Oczywiście zjemy tutaj tradycyjnie kwaśnicę góralską na wędzonym żeberku za 26 zł. Jeżeli chodzi o makarony, no to dostaniemy tutaj spaghetti carbonara za 48 zł. No i oczywiście dania główne.
Na przykład golonka kosztuje 59 zł, jest ona podawana z ziemniakiem z ogniska i z sałatką. Na przykład dostaniemy również kaczkę po polsku w cenie 78 zł, również z dodatkami. Tak mniej więcej wyglądają tutaj ceny. Oczywiście nie możemy pominąć faktu, że możemy tutaj zamówić browar, który jest ważony na miejscu, jest to regionalne piwko. I na przykład taka deska degustacyjna, gdzie znajdziemy 4 kufle, kosztuje tutaj 30 zł. Litr piwa Pils kosztuje tutaj 35 zł. No i naturalnie dostaniemy tutaj również mocniejsze alkohole, właśnie wódki. I tak samo tutaj możemy zamówić deskę taką degustacyjną wódek 38%, są to wódki smakowe, gdzie 5 kieliszków kosztuje 50 zł. A my teraz czekamy na nasze zamówienie. Dostaliśmy pierwszą część naszego zamówienia. Bartek ma tutaj kwaśnicę z żeberkiem. Wygląda i pachnie naprawdę bardzo dobrze. Ja mam tutaj serek regionalny z żurawiną. Tak wygląda. Do tego litrowe piwko, a dla mnie tradycyjnie grzaniec. Przyszła druga część naszego zamówienia. Bartek ma tutaj makaron carbonara. Wygląda w ten sposób. A ja zamówiłam sobie tradycyjnie golonkę, tutaj z pieczonym ziemniaczkiem i do tego sałatką. Pachnie rewelacyjnie, także będziemy teraz jedli. Jesteśmy już po kolacji, tak jak Wam wspominaliśmy, w jednej z naszych ulubionych restauracji, czyli w Gwarno. Zapłaciliśmy za nią 204 zł, ale co musimy Wam powiedzieć? Z roku na rok niestety jest coraz gorzej. Jedzenie było smaczne, ale niestety nie tak jak kiedyś. Nie idźcie tą drogą, bo jest coraz gorzej. Tak, zdecydowanie w poprzednich latach, kiedy tutaj byliśmy, zdecydowanie nam bardziej to wszystko smakowało. Teraz, jeżeli chodzi o golonkę na przykład, mięsko było bardzo miękkie i soczyste, smaczne, ale niestety golonka była bardzo tłusta. Tak samo mam wrażenie, że serki kiedyś były podawane na ciepło z żurawiną, teraz były one zimne. Więc niestety nie jesteśmy zadowoleni tak jak byliśmy w poprzednich razach, kiedy tutaj przychodziliśmy. A teraz pokażemy Wam, jak wyglądają krupówki. Podczas spaceru postanowiłam zakupić sobie cieplejszą czapeczkę, tą, którą właśnie widzicie. Dałam za nią 40 zł. Jest bardzo fajna, jest polarek od środka. Niestety moja holenderska czapeczka była za cienka na warunki tutaj. A teraz idziemy dalej. Proszę Państwa, lata mijają, pory roku się zmieniają, ale jedno na krupówkach się nie zmienia. Korzystając z tego, że jest dzisiaj sobota, postanowiliśmy sobie na wieczór zarezerwować kręgle i właśnie kierujemy się do Term Zakopiańskich, bo w tym samym budynku właśnie jest kręgielnia na górze. Mamy tam zarezerwowane 2 godzinki. Patrz tam. O, właśnie, czekajcie, coś Wam pokażę zaraz. Zobaczcie, jaka piękna choinka jest tutaj przy kościele, przy Krupówkach. Mamy jeszcze trochę czasu, zanim mamy zarezerwowane kręgle, ponieważ zarezerwowaliśmy je na 19:30, więc spokojnie możemy sobie tutaj jeszcze pospacerować. Oprócz choinki, tuż pod nią znajduje się właśnie karuzela. Nie jest to zwykła choinka, mega to wygląda. Jest to chyba jedna z nowszych atrakcji tutaj, nie kojarzę, żeby wcześniej to było. No nie, Coś takiego tutaj. w takim szoku. W kościele takie kiełbaska. I oprócz choinki mamy tutaj jeszcze takie miejsca, gdzie możemy sobie tutaj kupić gry i wygrać w tym maskotkę. Tutaj mamy zbij 3 czerwone i wtedy wygrywamy. Tylko trzeba zbić 3 baloniki. O, nie wiem, czy jest to do zrobienia, ciężko powiedzieć. Inną grą jest tutaj rzucanie. Trzeba zbić wszystkie puszki właśnie, aby wygrać misia. Przy kościele taki skam? No cóż, powiedzmy, że każdy chce zarobić. Nie nam to oceniać. Fakt, znajduje się coś takiego tutaj przy Krupówkach, przy kościele. Ale jak widać, ludzie z tego korzystają, więc cóż, idziemy dalej. Oczywiście tradycyjnie na Krupówkach stoją dorożki. Można sobie z tego skorzystać i tutaj się przejechać po mieście. Taka przejażdżka trwa około pół godziny, z tego co się orientujemy.
Liczyliśmy na to, że będą tu już sanie, bo jest grudzień, że będziemy mieć piękną zimę. Niestety, ale nadal są tutaj tylko i wyłącznie dorożki. W dniu dzisiejszym za Krupówki już dziękujemy. Po kilkudziesięciominutowym spacerku dotarliśmy pod Termy Zakopiańskie. Jutro czeka na nas również mnóstwo atrakcji. Mamy zaplanowany bardzo aktywny dzień. A teraz kręgle. Jesteśmy już na kręgielni. Tutaj są tory, a z okna możemy sobie popatrzeć właśnie na Termy Zakopiańskie. Tutaj jak ludzie sobie korzystają z basenów, z zjeżdżalni, z jacuzzi. Jest to jeszcze otwarte chyba do 22, ale my dziś nie baseny, tylko spędzamy wieczór tutaj na torze. Sytuacja wygląda tak, że tutaj za mną jest tylko okienko, gdzie płaci się za kręgle i wypożycza buty, a po tamtej stronie, tam z tyłu, znajduje się bar i Bartek właśnie poszedł nam zamówić jakieś piwko. Tory wyglądają w ten sposób. Mamy tutaj 5 torów. Do tego właśnie do każdego toru jest loża. I za 2 godzinki razem z wypożyczeniem butów zapłaciliśmy tutaj 170 zł. Za nami wczorajszy bardzo aktywny i intensywny dzień. Dzisiaj postanowiliśmy skorzystać z atrakcji, udogodnień, które oferuje hotel, w którym się znajdujemy, a mianowicie wybieramy się właśnie na basen. Znajduje się on na poziomie -2. I teraz pokażemy Wam, jak on wygląda. W cenie pobytu do dyspozycji gości jest strefa aqua. Znajdziemy tu saunę, basen, wannę z hydromasażem, 2 zjeżdżalnie dla dzieci oraz mały bar. Możemy tu spędzić czas na leżakach, a w sezonie letnim skorzystać z basenu zewnętrznego. A przeszklona ściana zapewnia nam piękny widok na Tatry. Oprócz tego za dodatkową opłatą możemy skorzystać ze strefy relaksu. Znajdziemy tu m.in. tepidarium, 2 baseny z hydromasażem, 3 zewnętrzne jacuzzi, a także saunę parową, saunę suchą, tężnię solną oraz dla osób pełnoletnich strefę nietekstylną. Spędziliśmy trochę czasu na basenie. Teraz postanowiliśmy wyruszyć na Gubałówkę. A ze względu na to, że nocujemy w hotelu Kasprowy, który znajduje się tutaj przy dolnej stacji kolejki na Polanie Szymoszkowej, idziemy sobie tutaj na skróty wprost do tej właśnie dolnej stacji i tędy sobie wyjedziemy na górę. Także zaraz zobaczymy, ile kosztują bilety i jak to wygląda. Jak rezerwowaliśmy pobyt w tym hotelu, liczyliśmy, że właśnie tak na skróty będziemy mogli sobie tutaj przyjeżdżać na nartach, na Polanę i korzystać ze stoku, ale niestety sami zobaczcie, nie ma w ogóle śniegu tutaj, więc nie wiadomo, kiedy w ogóle zostanie ten stok otwarty. Jedynie to, że właśnie działa kolejka i możemy wjechać sobie na Gubałówkę. Tylko tyle. Kolejka jest czynna od 9 do 16. Bilet w jedną stronę kosztuje 35 zł, w 2 strony 40. My zdecydowaliśmy się na bilet w jedną stronę, ponieważ planujemy przejść Gubałówkę górą i zjechać z drugiej strony, żeby jeszcze właśnie przejść przez Krupówki i później dołem tutaj wrócić już do hotelu. Tu miałem stać na nartach, a nie wjeżdżać na górę, żeby sobie Gubałówkę poglądać. No niestety. Niestety, ale tak wyszło, że nie ma zimy. Jedziemy. I zbliżamy się do górnej stacji, będziemy tutaj wysiadać i idziemy do którejś z karczm, żeby zjeść jakąś zupkę. Bardzo szybko podjęliśmy decyzję, idziemy do karczmy Chonielik. Kiedyś już tutaj byliśmy i dzisiaj właśnie idziemy tutaj na kwaśniczkę. A na zimne dni polecają nam tutaj wino grzane, herbatę góralską i piwo grzane. Zobaczymy jeszcze, na co się zdecydujemy, ale na pewno zupka. Tutaj w karczmie właśnie mamy do wyboru na przykład grillowaną golonkę w cenie 58 zł z musztardą, ogórkiem chrzanym i chlebem, burger z wołowiny za 56 zł, wino grzaniec galicyjski 200 ml kosztuje tutaj ile? 24 zł.
Pajda chleba ze smalcem i ogórkiem 24 zł. Placki ziemniaczane ze śmietaną, 2 sztuki kosztują 22 zł. Pierogi tutaj ruskie ze skwarkami 9 sztuk 36 zł. Z dań głównych mamy na przykład pstrąga z grilla w ziołach za 48 zł i kwaśnicę z żeberkiem i ziemniakami za 26. Przyszła moja herbatka zimowa. Jest podawana tutaj z cytrusami, cynamonem, goździkami. Wygląda w ten sposób. Tak jak Wam mówiłam, w tej karczmie zaczynamy dzisiaj od kwaśnicy. Jest ona tutaj z ziemniaczkami i z żeberkiem wędzonym. I do tego dobraliśmy sobie jeszcze chlebek. W tej karczmie za 2 kwaśnice i herbatkę zimową zapłaciliśmy 72 zł. Naprawdę kwaśniczka była bardzo dobra. Bardzo nam smakowało. A teraz czas na spacer po Gubałówce. Dawno nas tutaj nie było, ale szczerze mówiąc niewiele się tu zmieniło. Dalej jest mnóstwo budek tutaj z pamiątkami. Wszędzie możemy dostać jakieś gofry, naleśniki, grzane wino. W ciągu dnia była dzisiaj taka dosyć mglista pogoda. Teraz po południu już jest lepiej. Widzimy właśnie po prawej stronie góry. Zaraz Wam pokażemy. Sami zobaczcie, jak się tutaj przebijają. Tu jednak z Gubałówki naprawdę widoki są piękne. Nawet o tym nie wiedzieliśmy, ale tutaj na Gubałówce znajduje się mini zoo. Taki park Gubałówka. Jakby ktoś był zainteresowany, to może tutaj skorzystać z takiej atrakcji. My tam na pewno nie będziemy szli. Idziemy dalej. Oprócz mini zoo znajdziemy tutaj również szkółkę narciarską. Tam z tyłu jest wyciąg orczykowy. Ale ze względów oczywistych, że nie ma śniegu, nie funkcjonuje to teraz. I dla dzieciaków również jest tutaj park linowy. Podczas spaceru na Gubałówce tutaj również możemy znaleźć taką choinkę, jak na Krupówkach. Wygląda identycznie jak tamta. No i oczywiście obok również są stoiska z grami, które aktualnie są zamknięte. Ale wygląda to tak samo jak na Krupówkach. Jak dla nas to kolejna nowość tutaj, autka. Powiem Wam szczerze, że dzieje się tutaj dosyć dużo na górze na Gubałówce. Nie spodziewaliśmy się. A tutaj co? Mamy alpaki. Można sobie z nimi zrobić zdjęcie, pogłaskać ją i nakarmić. Jedna osoba 17 zł, karma 3. Jest dzisiaj bardzo zimno i przyszliśmy sobie tutaj do restauracji i baru Po Widoki. Tak się nazywa tutaj ten lokal. Mamy oczywiście tutaj możliwość zjedzenia jakiegoś obiadu typu kotlet schabowy z ziemniakami i kapustą zasmażaną za 47 zł, żeberko wieprzowe z kluseczkami za 62. Ewentualnie gdyby ktoś miał ochotę na jakiś makaron, to jest to koszt 44 zł. Pierogi kosztują tutaj 32. Jest oczywiście menu dla dzieci i desery, na przykład szarlotka na ciepło kosztuje tutaj 21 zł. Ale my zdecydowaliśmy się na herbatki. Wybraliśmy jedną malinę z nutą pomarańczy w cenie 20 zł, a drugą marakuję i czarny bez. Tak to wygląda. Mamy tutaj również piwo beczkowe, butelkowe i bezalkoholowe oraz grzane. Piwo grzane kosztuje tutaj za pół litry 21 zł. Tutaj tak wygląda herbatka malinowa, a tak marakuja. Są podane właśnie w takich specjalnych szklaneczkach i do tego soczek jabłkowy. Do herbatki postanowiliśmy zamówić sobie taki serniczek z bitą śmietaną i gorącymi wiśniami. Naprawdę wygląda świetnie. Jest pyszny. Tutaj właśnie w restauracji Po Widoki zapłaciliśmy 69 zł za serniczka i za 2 herbatki plus do tego sok. A teraz zobaczcie, jak jest przed restauracji, sprzed tego lokalu. Są naprawdę widoki tutaj. A tuż obok tej restauracji właśnie mamy krainę światła. I teraz tam idziemy. Jedną z atrakcji jest tutaj fotopamiątka. Można sobie tutaj na tej ławce usiąść, zrobić zdjęcie. I tutaj w tej budce zostanie ono wydrukowane. Jedno takie zdjęcie kosztuje 39 zł. A my schodzimy na dół. Tutaj, jak sami widzicie, jest już trochę więcej osób. Oczywiście do wszystkich ramek, miejsc, gdzie można zrobić fajne zdjęcia, jest kolejka.
Kraina Światła na Gubałówce to magiczna sezonowa atrakcja, która po zmroku zmienia to miejsce w bajkową przestrzeń. Setki świetlnych instalacji, tuneli, figur, dekoracji inspirowanych naturą, baśniami oraz motywami góralskimi tworzą niepowtarzalny, wyjątkowy klimat, idealny na wieczorny spacer. Atrakcja ta oferuje nam łagodne trasy spacerowe oraz piękne widoki na panoramę Zakopanego i Tatr, co przyciąga tutaj tłumy turystów. Mamy tutaj taką wizualizację gór, do tego właśnie tutaj jest cała płyta, gdzie możemy sobie właśnie nacisnąć odpowiedni szczyt i powinien nam się podświetlić. Widać na kamerze, nie wiem czy to będzie widać, że się świeci na czerwono ten punkcik na górze. Zobaczmy tutaj Giewont. O i faktycznie, tylko trzeba go przytrzymać i wtedy się świeci na czerwono. Fajna sprawa. A tu już nie tylko wizualizacja, ale wszystkie góry widać pięknie, chociaż już chmurki nachodzą i robi się już ciemno. Spacer na Gubałówce zaliczony, Kraina Światła zaliczona. Teraz idziemy zobaczyć, patrz tu misiek. Teraz Wam pokażemy jaka jest kolejka do zjazdu na dół z Gubałówki. I rozważaliśmy zjazd, ale chyba jednak pójdziemy pieszo. Sami zobaczcie. Kolejka zaczyna się tutaj i ciągnie się aż tam daleko za ten budynek. Niestety tak to wygląda. Także postanowione, kolejka nas przekonała. Ona jest gigantyczna i zdecydowanie ta kolejka przekonała nas do tego, żeby schodzić pieszo, mimo że jest już ciemno tutaj. Ale mamy latarki w telefonach, więc nie będzie z tym problemu. Może być błoto po prostu i tyle, ale nie będziemy stać w tak gigantycznej kolejce. Także ruszamy na dół i widzimy się przy dolnej stacji. Dotarliśmy na dół pod dolną stację kolejki i stwierdzamy, że to zejście to był bardzo głupi pomysł. Przy takich warunkach mamy całe buty i spodnie brudne z błota. Zaraz Wam pokażę. Patrzcie jak wyglądają u Bartka spodnie i jego buty z każdej strony. Moje są jeszcze gorsze, ponieważ ja mam białe, więc to jest po prostu tragedia. No nic, musimy się trochę jakoś tu ogarnąć i idziemy dalej. Kocie, wypowiedz się na ten temat. Właśnie. Powiedzmy, że zostawimy to bez komentarza. Sami ocencie, co o tym sądzicie. Na dzisiejszy wieczór wybraliśmy karczmę Kulik. Znajduje się ona na Krupówkach. Idziemy do niej pierwszy raz i zobaczymy, jak będzie nam smakowało. Wystrój w tej karczmie jest naprawdę rewelacyjny. Mega klimacik. My akurat siedzimy na dole. Na górze już nie było teraz miejsca, ale i tak naprawdę bardzo nam się tu podoba. Mamy tutaj menu z karczmy Kulik. Na przystawkę mamy na przykład tutaj oscypek grillowany w cenie 25 zł. Moskole są za 22 zł. Deska serów regionalnych kosztuje tutaj 55 zł. Z zup mamy na przykład kwaśnicę w cenie 23 zł. Z dań głównych placek po góralsku w cenie 59, golonkę pieczoną w piwie wraz z dodatkami za 57, żeberka po zbójnicku 58, na przykład szaszłyk z karczku za 52 zł, ewentualnie koryto grillowe dla 6 osób kosztuje tutaj 340 zł. Możemy tutaj również dostać burgera w cenie 57 zł, jest to burger z bundzem, ale na przykład burger wołowy kosztuje tutaj 59 zł. Mamy tutaj na przykład pierogi z serem i z ziemniakami, 10 sztuk w cenie 32 zł, oczywiście dania dla dzieci, jak również ciasta. Beza z mascarpone kosztuje tutaj 22 zł. Naturalnie napoje gorące, zimne, do tego alkohole. Tak to wygląda, a my teraz czekamy na nasze zamówienie. Przyszła pierwsza część naszego zamówienia, litr kompotu z suszu, tak już świątecznie. Ale lubimy po prostu bardzo. Tak, zobaczymy jak smakuje tutaj.
Dziękuję. Jaki zimny. Mocno wędzony. Taki jak... Jak ty lubisz, no. Ja lubię, nie? Skusiliśmy się tutaj na barszczyk czerwony z uszkami. Takie naprawdę świąteczne wydanie naszej kolacji dzisiaj. Ale wygląda świetnie. Naprawdę jest mocno czerwony. Wygląda bardzo dobrze. Właśnie dotarło nasze zamówienie. Ja dostałam żeberka z pieczonymi ziemniaczkami i tutaj sałatką z ogórków. Wygląda w ten sposób, jest naprawdę ogromne. Natomiast Bartek ma placka po zbójnicku z gulaszem, tutaj serem, ogórkami i śmietaną. Te porcje są naprawdę bardzo duże. Za całe nasze zamówienie tutaj w restauracji Kulik zapłaciliśmy 189 zł. Co do tego, co dostaliśmy, barszczyk był ok, naprawdę był dobry. Porcja była bardzo duża. A co do drugiego dania, no placek był ok tak samo, ale te ziemniaczki, które ja miałam pieczone razem z żeberkiem, po prostu to był sam tłuszcz, były spalone, więc niestety, ale nie bardzo dało się je zjeść. Czy wrócimy do tej restauracji, do tej karczmy? Okaże się w przyszłości. A teraz idziemy. Spacerując sobie po Krupówkach, postanowiliśmy wybrać się na jarmark świąteczny. Jest otwarty od 2 dni, więc teraz idziemy zobaczyć, co tam na nas czeka. Witajcie na jarmarku. Piękne iluminacje świetlne. Do tego tutaj właśnie bombka. Oczywiście stoiska z alkoholem, z grzanym winem. Zaraz tam podejdziemy bliżej. Tutaj dla najmłodszych taka mała karuzela. I właśnie różne stoiska tutaj wokół. Nie brakuje tutaj pamiątek, rękodzieła. Zobaczcie sami. 1200, ale piękny jest. O. Te noże też są fajne. Oczywiście możemy tutaj również kupić świeczki. Stoisko tutaj z miodem pitnym. Do tego czapki, szaliki. A tu na środku mamy stoisko, gdzie możemy właśnie coś zjeść. Hot dogi, zapiekanki, hamburgery. Jak Zakopane to tradycyjnie serki podhalańskie. Mały oscypek wędzony kosztuje tutaj 3 zł. A na środku znajduje się scena, na której aktualnie jest puszczana muzyka, która no nie jest zbytnio świąteczna. Jak sami słyszycie, niewiele ma to wspólnego z Bożym Narodzeniem. A tuż obok ozdoby świąteczne. Trzeba przyznać, że lepiej to wygląda niż kiedyś, nie? No tak, to jest fakt. Tutaj Bartek ma rację, no. Postarali się w tym roku, nie? Tuż obok sceny znajduje się szopka. Wszystkie figurki tutaj są drewniane. Rewelacja, ktoś się postarał przy tym, nie? Mamy różne wina, nalewki, sery. Kilka budek jest zamkniętych, ale większość jest naprawdę otwarta i wszystko to tutaj prosperuje. O, tutaj mamy słodkości również. Pierniczki. Mamy tutaj cynamonki z pieca na gorąco, z czekoladą polewane. Tak to wygląda właśnie. I tradycyjnie ozdoby świąteczne. A tuż obok również miody, nalewki, różne produkty tutaj regionalne. Tutaj również jest kolejne miejsce, gdzie można sobie zrobić świąteczne zdjęcie na jarmarku. A po tej stronie możemy dostać tutaj żurek, kwaśnicę, grochówkę, ziemniaczki z pieca, mięsko z grilla, fajda ze smalcem, szarlotka. Bardzo dobrze to wszystko wygląda tutaj. Wiecie już, jak wygląda jarmark bożonarodzeniowy tutaj w Zakopanem. My teraz lecimy do hotelu, a za chwilę zobaczycie, co robiliśmy w kolejnym dniu. Na ostatni dzień wybraliśmy się na stok narciarski w Jurgowie. Pierwszy raz pojechaliśmy w to miejsce, ale był to bardzo dobry wybór i z pewnością tu jeszcze kiedyś wrócimy. Jurgów zapewnia wiele tras zjazdowych zarówno dla osób doświadczonych, jak i tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę na stoku.
Mamy tu wyciągi orczykowe, taśmowe oraz 2 kolejki krzesełkowe z możliwością różnych zjazdów. Oprócz tego znajdziemy tu wypożyczalnię sprzętu, szkółkę narciarską oraz restaurację, a parking jest darmowy. Z pewnością w tym miejscu każdy znajdzie coś dla siebie. Korzystając z faktu, że byliśmy właśnie na stoku narciarskim w Jurgowie i wracaliśmy przez Bukowinę, postanowiliśmy na obiad zatrzymać się w schronisku Bukowina. Teraz już jesteśmy tutaj na tym dolnym parkingu i idziemy do środeczka. Tutaj w schronisku Bukowina możemy dostać tatar z polskiej polędwicy wołowej w cenie 59 zł, moskol ze śledziem za 45 zł, to są przystawki, kwaśnicę tutaj dostaniemy za 34 zł, z sałatek na przykład sałatkę Cezar z grillowanym kurczakiem w cenie 49 zł. A jeżeli chodzi o dania główne, no na przykład pstrąg z chrupiącą sałatką, tutaj z dodatkami kosztuje 62 zł. Schab z kością, z panierowanym puree z kapusty kiszonej kosztuje 64 zł. Możemy tutaj dostać również burgery, taki klasyczny, kosztuje tutaj 67 zł. No i oczywiście desery. I głównym tutaj bardzo popularnym deserem jest właśnie taka beza. Tutaj w schronisku Bukowina możemy również zakupić ich wyroby, takie, które oni tutaj robią sami, typu różnego rodzaju nalewki, przetwory. Jest bardzo duży wybór tych rzeczy. I w ramach takiej degustacji my aktualnie dostaliśmy. Tutaj mamy kilka rodzajów kremu. Do tego ty masz syropy tam, tak? Tak. I do tego tutaj 3 rodzaje nalewek, a w międzyczasie dostaliśmy również już kwaśnicę. Tak wygląda. A tak wygląda dzbanek lemoniady jabłkowo-kardamonowej, który sobie zamówiliśmy tutaj. Dostajemy tutaj całą taką właśnie ulotkę z całym asortymentem, z wszystkimi produktami, jakie są dostępne. Do tego długopis i możemy sobie tutaj zaznaczać, co chcemy sobie zakupić i później razem z naszym rachunkiem na koniec dostaniemy całe nasze zamówienie. Przyszło moje drugie danie. Tak wyglądają tutaj pierogi z jagnięciny z dodatkami. A Bartka burger wygląda w ten sposób, jest tutaj podawany z frytkami. Tradycyjnie podczas pobytu tutaj zrobiliśmy sobie małe zakupy. Mamy tutaj kremy pistacjowy, sos do pizzy, syrop z rokietnika, do tego konfiturki z żurawiny i tutaj mamy jeszcze z jagód, a do tego wzięliśmy sobie jeszcze taki serek z czosnkiem niedźwiedzim. Cały taki nasz zestaw właśnie. A teraz czekamy na rachunek. Za całe nasze zamówienie razem z naszymi zakupami zapłaciliśmy niecałe 370 zł. W sumie rachunek wyszedł dosyć wysoki, ale no musimy zaznaczyć tutaj, że zrobiliśmy dość spore zakupy, więc stąd ta cena. Osobiście uważamy, że było warto. Naprawdę zjedliśmy bardzo dobry obiad i gorąco polecamy to miejsce. Jeżeli będziecie w okolicy, warto tutaj zajrzeć. My nasz ostatni wieczór w Zakopanem postanowiliśmy spędzić w strefie relaksu w hotelu Bachleda. Chcieliśmy ten krótki pobyt wykorzystać zarówno aktywnie, jak i zaznać chwili wytchnienia. 3 dni to niewiele, ale jak sami widzicie, można je zorganizować tak, aby udało się połączyć wszystko. Film ten stanowi podsumowanie naszego wyjazdu. Przedstawia stoki narciarskie, miejsca, w których spędzaliśmy czas, hotel, jaki wybraliśmy oraz restauracje, które odwiedziliśmy. Całość pokazuje, jak wyglądał nasz wyjazd, który był pełen ruchu, dobrej energii i wspólnie spędzonych chwil. Szczegółowe filmy z tych miejsc znajdziecie już na naszym kanale, a linki zostawimy Wam w opisie. Mamy nadzieję, że to podsumowanie pomoże Wam w organizacji krótkich wyjazdów. Zachęcamy także do zostawienia łapki w górę i komentarza. Pa!